Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napisy: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dostępność stron internetowych na Uniwersytecie Warszawskim. Mówi Sławomir Rzepecki, zastępca kierownika BON UW, specjalista do spraw dostępności informacji. Strony internetowe oraz cyfrowa postać informacji pełnią kluczową rolę w rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji. Dostępność cyfrowa jest równie ważna jak dostępność architektoniczna czy transportowa. Brak tej dostępności, czyli bariery cyfrowe, może być powodem wykluczenia i dyskryminacji. Technologie internetowe mogą być także szansą na zapewnienie równego dostępu do informacji dla wszystkich, także dla osób, dla których tradycyjna papierowa forma była niedostępna. Zarządzenie rektora dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Warszawskim określa zasady wdrażania w naszej uczelni wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Zarządzenie m.in. nakłada obowiązek na kierownikach wszystkich jednostek organizacyjnych UW do wyznaczenia administratorów dostępności cyfrowej, czyli osób odpowiedzialnych za dostępność cyfrową w tych jednostkach. Jacek Rymkiewicz, koordynator dostępności cyfrowej, dział IT BON UW. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych nałożyła na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności prowadzonych i użytkowanych przez siebie stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ustawa w załączniku określiła obowiązek spełnienia kryterium sukcesu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA. Oznacza to szereg konkretnych parametrów, które muszą być spełnione. Ponadto ustawa nałożyła obowiązek cyklicznego weryfikowania stanu dostępności cyfrowej stron internetowych oraz raportowania tego stanu w deklaracji dostępności. BON pomaga jednostkom UW w dbaniu o dostępność cyfrową prowadzonych przez nie stron internetowych. Administratorzy dostępności cyfrowej w jednostkach mogą zgłaszać potrzebę zbadania dostępności ich stron internetowych poprzez formularz na stronie BON. Specjalny zespół audytowy przeprowadza audyty dostępności cyfrowej, których wyniki przekazuje wraz z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi sposobu usunięcia wykrytych błędów. BON udziela także bezpośredniego wsparcia w zakresie dbania o dostępność cyfrową, udziela konsultacji i przeprowadza szkolenia. Między innymi przygotowany został specjalny kurs online z zakresu dostępności cyfrowej dla redaktorów i administratorów stron internetowych na UW. Krzysztof Busłowicz, specjalista w zespole audytów cyfrowych BON UW. Audyty dostępności cyfrowej stron internetowych przeprowadzane są w trybie ciągłym. Dotyczą one sprawdzania zgodności z kryteriami WCAG 2.1. Badanie zostało podzielone na obszary, które są kontrolowane i sprawdzane przez kilku audytorów. Najczęściej występującymi błędami dostępności są utrudnienia w korzystaniu z nawigacji na stronach. Przede wszystkim dotyczy to nawigacji za pomocą klawiatury, stosowania niezrozumiałych kontekstowych linków, a także niedostępnych elementów klikalnych. Częstym problemem są błędy semantyczne na stronach, nieprawidłowa struktura lub hierarchia nagłówków, niewłaściwe używanie znaczników HTML lub ich niestosowanie. Problemy dotyczą także niewystarczających kontrastów na stronach między treścią strony a jej tłem lub stosowanie kolorów jako jedynego sposobu oznaczania odnośników. Sylwester Piekarski, informatyk BON IT, specjalista do spraw technicznego wsparcia osób niewidomych, osoba niewidoma. Osoby niewidome są grupą szczególnie narażoną na bariery cyfrowe. Testy z użyciem programu odczytu ekranu umożliwiają zweryfikowanie dostępności serwisów internetowych. Najczęściej występującymi problemami w zakresie dostępności dla czytników ekranu są niedostępna nawigacja na stronach, niedostępne menu, linki lub nieprawidłowe stosowanie nagłówków. Często na stronach występują obrazy bez opisów alternatywnych, a także zamieszczane są dokumenty w niedostępnych graficznych formatach, np. dokumenty graficzne w PDF. Błędy także dotyczą często niedostępnych formularzy lub ich elementów. Pola formularzy posiadają niedostępne etykiety lub błędy w wypełnianiu formularza umieszczone są w niewłaściwych miejscach.
Problemy z dostępnością mogą występować także w niewłaściwej definicji języka strony oraz jej obcojęzycznych obszarów. Zapewnienie dostępności cyfrowej wymaga uważności i starania, nie jest to jednak coś bardzo trudnego. Warto poszerzać swoją wiedzę, aby tworzyć i publikować treści dostępne dla wszystkich. Lektor. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.